Wyprzedzał na podwójnej ciągłej i skrzyżowaniu kilka aut, jadąc załadowaną lawetą. Policja po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających nikogo nie ukarała, ani kierowcy, ani właściciela. Sprawa została umorzona. Typowa agresja drogowa. Kierujący Audi nie zastosował się do przepisów ruchu drogowego, to jest jazdy na suwak. Wysiadł z auta i zaatakował autora nagrania, który próbował zmienić pas ruchu. Policji nie udało się ustalić, kim jest osoba, którą doskonale widać na nagraniu. Ukarany został jedynie właściciel pojazdu. Nie wiemy, jak wygląda, ale sądzimy, że może być bardzo podobny do człowieka widocznego na filmie. Kolejna sprawa dotyczy kierowcy Mercedesa, który przez kilka minut tamował ruch na autostradzie A1. Jeździł slalomem i zajeżdżał drogę, a na koniec dopuścił się publicznie nieobyczajnego wybryku, za co został ukarany mandatem. Policja nie zdecydowała się na skierowanie sprawy do sądu, co może dziwić, biorąc pod uwagę, co widać na nagraniu. Sąd mógłby przecież pomóc temu człowiekowi i skierować go na badania lub zakazać prowadzenia pojazdów. Kierujący Oplem na chwilę się zapomniał. Został ukarany mandatem w wysokości 1020 zł oraz 10 punktami karnymi. Ta sytuacja przypomniała mi inne nagranie. Niestety nie nagrały się tablice, więc nie można było nic zrobić. Po publikacji tego nagrania natychmiast zareagowała firma Castor, odcięła się od tego typu zachowań, zapowiedziała podjęcie odpowiednich kroków i przeprosiła. 3 miesiące później policja poinformowała, że kierowca został ukarany mandatem karnym za tamowanie ruchu. Przypomnijmy, że za czyn ten policja dopisuje 8 punktów karnych, a mandat wynosi od 500 do 3000 zł. W kwietniu zeszłego roku na skrzynkę policji w Gnieźnie trafiło nagranie z kobietą jadącą pod prąd na drodze ekspresowej. Pomimo ponagleń do dnia dzisiejszego nikt nie zajął się sprawą ani nie raczył odpowiedzieć. Rowerzysta zgłosił agresję drogową. Przeżył szok, ponieważ policja w Kielcach postawiła mu zarzuty i skierowała przeciwko niemu wniosek o ukaranie do sądu. Chcą mnie ukarać, gdyż ich zdaniem po drugiej stronie była droga dla rowerów. Pech chciał, że po mojej stronie nie było żadnego oznakowania i nawet o tym nie wiedziałem. Do tego urywa się ona na środku chodnika i tak czy siak nie prowadzi w kierunku, w którym się poruszam. Nikt z kierowców nie został ukarany. Najwyraźniej, zdaniem policji, takie wyprzedzanie jest normalne. Kolejne zgłoszenie to jazda na zderzaku i poganianie na autostradzie A4. Zdaniem policji w Trzebini jazda na zderzaku i jazda slalomem pomiędzy pojazdami to normalne zachowanie. Natomiast wykroczeniem jest wyprzedzanie lewym pasem i zachowanie bezpiecznego odstępu. Autor wniósł sprzeciw do wyroku w trybie nakazowym i ma teraz sprawę w sądzie. Już za kilka dni wyrok. Dowiemy się, czy policja ma rację, akceptując takie zachowania. Kierowca Lexusa jechał grubo powyżej ograniczenia, błyskał na innych kierowców i podjeżdżał pod zderzak. Napisał nam później, że jechał z chorą córką. Policja nie potwierdziła tej wersji. Ukarała go za błyskanie światłami, natomiast przymknęła oko na jazdę na zderzaku i stwarzane zagrożenie. Nie życzę sobie, żeby pan filmował. Nie życzę. Proszę się ode mnie odsunąć. Nie życzę. Proszę się ode mnie odsunąć. Kierowca jeżdżący po chodniku został ukarany mandatem karnym. Kolejne niebezpieczne zdarzenie miało miejsce niedaleko szkoły. Nagranie dotarło do ubezpieczyciela, który stanowczo odciął się od takich zachowań. Miejmy nadzieję, że to się już nie powtórzy. Autor kolejnego filmu napisał nam, że nie widzi sensu zgłaszania takich spraw, skoro nic się nie dzieje w temacie. Policja zażyczyła sobie nagranie na płycie CD, bo nie mają dostępu do internetu. Minął rok, a oni nic nie zrobili. Kobiecie, która zajechała drogę ciężarówce i zmusiła ją do gwałtownego hamowania, został postawiony zarzut stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym. Zgadzamy się z tym, ale wydaje nam się, że tego typu zachowania nie mogą kończyć się zwykłym mandatem. Sprawa powinna trafić do sądu. Mandat nie wyleczy kogoś, kto ma problem z agresją. Kolejna sytuacja była prostsza.
Policja pochwaliła się, że kierowca Opla został ukarany mandatem za wyprzedzanie na przejeździe kolejowym na łączną kwotę 1300 zł oraz 18 punktami karnymi. W Warszawie powstało wiele buspasów. Jeżdżą nimi autobusy, taksówkarze, motocykliści, pojazdy elektryczne oraz cwaniacy. Nie wiedzą oni jednak, że w mieście grasuje człowiek, który hurtowo zgłasza takie wykroczenia. Zgłasza ich tak dużo, że policja poprosiła go, aby każdą sprawę wysyłał oddzielnie. Jak się okazuje, większość warszawiaków odmawia wskazania, kto kierował pojazdem, mimo że zwykle mandat za jazdę buspasem jest niższy niż mandat za niewskazanie kierującego. Możemy się tylko domyślać, że jeżdżą tak często, więc lepiej nie mieć punktów na koncie. Policja nie nadąża ich łapać. Kierujący Peugeotem wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Został przesłuchany przez policję, przyznał się do winy, okazał skruchę, przeprosił i zobowiązał się do przestrzegania przepisów. W tej sytuacji policja zdecydowała się na pouczenie. Nie zawsze jednak kierowca ma odwagę się przyznać i przeprosić. Kierowca tego Audi zajechał drogę i wyhamował panią Basię. Zapewne uznał, że powinna była mu zjechać, bo ma lepsze auto. Niestety policja nie była w stanie nikogo ukarać, ani właściciela, ani kierowcy. Na szczęście nie zawsze bandyci są bezkarni, udowadnia to kolejne nagranie. Policja, mimo braku świadka zdarzenia, bazując jedynie na opublikowanym przez nas filmie, dotarła do kierowcy i skierowała wniosek o ukaranie do sądu. Niestety wnioskowała jedynie o mandat w wysokości 1000 zł, na co sąd przystał. Przypomnijmy, że za jazdę po chodniku jest 1500 zł.